Dzisiaj jemy w barze Podlasie. Znajduje się on w okolicach głównego placu na Lipowej. No. I na razie sobie wziąłem zupkę szczawiową z jajkiem. Do tego rybka, łosoś. Nie pamiętam dokładnie składu, chyba ze szpinakiem i tak dalej. No i 2 suróweczki i może coś jeszcze później dobiorę, jak będę głodny. Dzisiaj od rana na mieście jestem załatwić parę spraw. To od tyłu jest pomnik, monument niepodległej Polski. Bóg, honor, ojczyzna. Gdzieś tam pewnie pokazałem to od przodu. Zaraz idę dziadka odwiedzić w szpitalu. Ale zanim to się stanie, to jeszcze próbuję w jedno miejsce dojść. Skoro już przy okazji jestem w okolicach miasta, to skoczymy na operę i filharmonię w okolice tego budynku. Nie wiem, kiedy go postawili, ale jest dość ciekawym budynkiem, o tak bym to ujął. Całkiem ładnie architekturalnie zrobiony. No i nasza piękna polska przyroda też. O. Bardzo mi się podoba ten budynek. To miałem na myśli, że on jest tak fajnie obrośnięty bluszczem. To kiedyś całe zarośnie. Tu mamy coś jak spodek kosmiczny, powiedzmy. I super mega koncept jest z tymi donicami u góry, z których drzewka wyrastają. Za chwilę będę koło nich przechodził od górnej części, bo jak widać tu są schody. I da się wejść na górę, tam na taki jakby dziedziniec i z niego popatrzeć. I tak mam zamiar zrobić. Aczkolwiek myślę, czy z tej, czy z drugiej. Dobra, niech będzie z tej, pójdę. Całkiem elegancko. A tutaj te roślinki, o których wspominałem. Jak widać, te donice są na sporej wysokości. Ale to tworzy świetną koncepcję. Bardzo dobrze to wygląda. Tam na dole mamy trochę stawików. Może będzie widać. Ciekawszej roślinności, jak się nie mylę, są tam lilie wodne. No, architekturalnie bardzo ciekawy pomysł na miejsce, gdzie mamy operę i filharmonię. I tu się ciągnie cały ten pasmo tych drzewek zasadzonych w tej donicy. No. I aż tam dalej, bo tam będzie taki most, żeby przejść. Z tamtej strony słońce mamy, więc może być tak, że będzie troszeczkę kolidować z obrazem, ale coś poradzimy. O. Siema głowa.
pracuje, tak? No. Tutaj mamy ten mościk, którym się przechodzi, żeby już zejść tam na dół. I tu jeszcze jedna donica tak w powietrzu zawieszona. Koncept naprawdę ładny. Spróbuję podejść trochę wyżej. Może się uda jakąś fajną panoramę zrobić. Na górę, na taras widokowy da się wejść. Trochę słońce mi przeszkadza. To są takie spiralne schody, obrośnięte ładnie. Tylko że, żeby tam wejść, to trzeba wykupić bilety i to można zrobić tylko w sobotę i niedzielę, z tego co czytałem na etykiecie. W innym wypadku jest to po prostu zamknięte. A szkoda, bo pewnie niezły widok by był, chociaż ta siatka i tak by przeszkadzała w uchwyceniu jakichś ładnych zdjęć. Już taka pora roku, że już nic tu nie kwitnie, bo jednak uderzamy bliżej w jesieni, ale jeszcze tu gdzieniegdzie chyba wystają czerwone i białe kwiaty. Ktoś wie, co to za język? Trochę wygląda jak hebrajski, nie? Nie wiem, co tu jest ponapisywane, ale jest to od groma kamieni z jakimiś napisami naniesionymi. Tylko naczagłane by miały być po hebrajsku, a nie na przykład po polsku. O ile to w ogóle hebrajski, ale znaczki wyglądają dość podobnie. Takie to skupisko.
by mogło wyjaśniać te napisy po żydowsku na tamtych kamieniach. Tu jest cmentarz żydowski rabinacki przy ulicy Kalinowskiego. A tu jesteśmy teraz przy parku centralnym. Tu dość ciekawa rzecz. Zamówiłem coś, co się nazywa kawa z rumem. Dostaję osobno w kieliszku kawę, zagrzaną wodę, cukier, herbatę i jeszcze sok malinowy. I sobie samemu robisz mieszankę mniej więcej jaką byś chciał. To herbatka Assam. Całkiem dobra jest, znana mi. Ale ja sobie jeszcze troszkę syropku dodam, żeby zmienić troszkę smaki i spróbować na różne sposoby tego tworu. Oczywiście tego rumu jakoś nie czuć mocno, pomimo że to jest cały kieliszek. To gorąc herbaty jednak trochę sprawia wrażenie, że ten alkohol uchodzi, ale pozostawia nutę smakową. Jak widać, świat gastronomii żyje pełną parą. Wszędzie po prostu tłumy, ludzi nie brakuje. I szczęśliwie dla mnie dość ciekawa rzecz dzisiaj będzie, bo ma się odbyć parada branickich, która ostatnio się odbywa chyba co roku i w której ma brać udział pochód ludzi ubranych w stroje husarii, Tatarów i tym podobnych, powiązanych z historycznym wątkiem, czyli wojną o Wiedeń, czy też wojną pod Wiedniem, gdzie w około 1600 którymś roku Imperium Osmańskie nacierało na ogólnie szeroko pojętą Europę i nasze wojska zdołały ich zatrzymać wraz z pomocą Tatarów, którzy co ciekawe, choć sami są wyznania muzułmańskiego, opowiedzieli się po stronie polskiej i stanęli przeciwko Imperium Osmańskiemu. Także zachowali polskość w sercu, tak bym to powiedział. No i zobaczymy, może coś ciekawego uchwycimy z tego obchodu, a jeśli tak, to wrzucę to również w klip. Też bardzo ciekawy ruch społeczny. Myślę, że sam mówi za siebie, czego dotyczy. Jest jak najbardziej słuszny. Wiwat Rex! Witamy najjaśniej nam panującego króla Jana III Sobieskiego. Jeszcze raz, Wiwat Rex! Wiwat! 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 Zapraszamy! Parada rusza! Ale widzę również tam Tatarów, którzy służą Ale to nasi Tatarzy. i Pkowie. Witamy serdecznie Podlaską Chorągiew Husarską oraz husarów pana Michała Samczenkę i wszystkich, którzy razem z nim przyjechali. Brawa! Wiwat Rzeczypospolita! Wiwat! 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 Wiwat Husaria! Wiwat! Wiwat! Wiwat!
wiecie, kto to jest? Podpowiem, że to nie jest obecny prezydent, ale dziękujemy mu za umożliwienie tego wydarzenia. Każdy odpowiada przeważnie, że to jest Jan Klemens. Akurat nie. Branicy mieli to do siebie, że bardzo umiłowali te dwa imiona. Więc był pierwszy Jan Klemens i był drugi Jan Klemens. A między nimi był ten, który umożliwił, by ze wsi powstało miasto. Dzięki swoim znajomościom z królem Sobieskim, Stefan Mikołaj Branicki, mowa i teraz w tym momencie chcemy jego pamięć przypomnieć i salwą symboliczną, którą pan Andrzej Dąbrowski odpali, uczcić tego skromnego, bo na początku był starostą brańskim, Białystok był wsią na pograniczu województwa podlaskiego, ale on jako wnuk po kądzieli Stefana Czarnickiego, znanego hetmana, który w mieście już królewskim Tykocinie postanowił, by z właściwie swojej daczy, możemy powiedzieć, z skromnej wsi utworzyć miasto i to jemu jest ta chwila w tym miejscu poświęcona. Tu, gdzie stoi ratusz, oczywiście on powstał później, ale jeszcze czasy Branickich pamięta stara fara, czyli ten biały kościółek. Panie Andrzeju, ognia! No nie będzie głośno. Nie było głośno. Symbolicznie dziękujemy za tak liczną obecność i zapraszamy za rok. Także marsz zaczął się od kościoła Farne. O, maluszek. Dawno niewidziany. Piękny niebieski maluszek. Ten marsz husarii i Tatarów i odzwierciedlenia króla Jana III Sobieskiego, niegdyśszego króla Polski, zaczął się od kościoła Farne, potem poszli pod ratusz, no i teraz zmierzają do Pałacu Branickich. Także podążam za nimi, ale nie tłumem, tylko mam nadzieję dostać się tam, no powiedzmy, że na skróty. Viva Rex! Viva! 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 Jeszcze jeden salut jest gotowy. Viva Rex! Viva! I po raz trzeci. Viva Rex! Szanowni Państwo, Miłościwy król, pozwól, abym odczytał list od Ciebie dzięki Twojej łasce. Jana III Sobieskiego list przepowiedni wojewodzie podlaskiemu Stefanowi Branickiemu na dwie chorągwie husarskie. Wilanów, 12 lipca Anno Domini 1683. Jan III, z Bożej łaski i woli narodu król Polski, wielki książę litewski, mazowiecki, etc., urodzonemu Stefanowi Mikołajowi Branickiemu, hrabięta Branica, Tykocinie, Redniej, Ruszczy, wiernie nam miłemu łaskę naszą królewską okazujemy. Gdy nieprzyjaciel Krzyża Świętego wierny obległ i do podboju całego chrześcijańskiego świata sposobi się, wtedy my, szczęśliwie panujący, chcąc zaszczyt ojczyźnie od nieprzyjaciela, przeciwko któremu sami
osobą naszą iść i zdrowie ważyć, postanowiliśmy zgromadzić całą siłę Rzeczypospolitej do obrony wiary naszej świętej i mając do czynów rycerski animusz. Wtedy naprzód wierność Twoja starać się będziesz, aby ku dwóm chorągwiom husarskim ze znamienitej szlachty podlaskiej do wojny sposobnych, ile musi być w dziele rycerskim wiadomych i należycie ukrytych do obozu królewskiego stawić. Powinnością zaś wierności waszej będzie musztry odpracowywać, ordynansów nie omieszkiwać, a ostatku na sławę naszą i swoją zarabiać. Wierność Twoja, pewien będąc łaski i szczodrość naszej królewskiej, która my wierności Twojej przy poddających się okazjach ofiarujemy. Na to wszystko dla lepszej wiary przy podpisie ręki naszej pieczęć koronną przycisnąć rozkazaliśmy. Dan Wilanowie, miesiąca 12 1683 roku. Jan Król. Bardzo dziękujemy. Na podstawie właśnie tego rodzaju listów przewodnich wystawiali nasi obywatele Rzeczypospolitej swoje wojska. Wtedy poboru nie było. Można było to zrobić, ale niekoniecznie trzeba. A Branicki to zrobił. I mówią historycy, że dzięki temu właśnie jakiś czas potem, kiedy stał się już właścicielem Białegostoku, dla Białegostoku przywileje pewne mógł na dworze Jana III Sobieskiego uzyskać.